Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Minął już cały tydzień i możemy zająć się ciekawostkami z tego tygodnia. Jedną tak naprawdę to nie jest żadna tajemnica, ale ciekawostką z tego tygodnia, taką według mnie najciekawszą, gdzieś przeczytałem, gdzieś mi na Facebooku to mignęło. Otóż spada sprzedaż płyt CD. Aktualnie jest ona najniższa od chyba 35 lat w ogóle. Chodzi oczywiście o płyty CD z muzyką. I tak się zastanawiałem, z czego jest powód, tak? Znaczy, jednym pewnie z powodów jest to, że słuchanie cyfrowej muzyki jest wygodniejsze, bo możecie sobie zabrać tak naprawdę telefon, zawsze mamy przy sobie, możemy sobie na Spotify'u, na YouTubie czy na czymkolwiek tą muzykę odsłuchać, czy nawet na MP3. I faktycznie tutaj jest to o wiele wygodniejsze. Kiedyś były Discmany. Osoby, może jeszcze niektóre pamiętają, że były przenośne odtwarzacze płyt CD, które były następcami Walkmanów, które wymyśliło tak naprawdę Sony, tak? W każdym razie sprzedaż tych płyt spada i to chyba w sumie nie ma się co dziwić, że to jest coraz mniej popularne. Ktoś mógłby powiedzieć, że że tych odtwarzaczy jakby jest mniej, że ludzie nie mają na czym odtwarzać, ale nie jest to prawda, bo płyty CD przegoniła sprzedaż płyt winylowych. A płytę winylową, żeby odtworzyć, no to trzeba mieć trochę, tak można powiedzieć, też odtwarzacz, ale przydałby się jeszcze wzmacniacz, kolumny. Wiem, bo mój szwagier jest fanem winyli, zbiera i widzę, ile to trzeba kasy włożyć, żeby mieć to do odsłuchu. Natomiast winyle wracają, tak? Ogólnie wracają i winyle, i kasety magnetofonowe. Jacyś tam właśnie twórcy zapowiadają, że właśnie te ich płyty nowe, czy wydawnictwa będą właśnie na kasetach i na winylach. Także przyznam szczerze, że ciekawa rzecz, że to wszystko wraca. Może jeszcze kiedyś na przykład magnetofony szpulowe wrócą albo patefony, ale fajnie. Podejrzewam, że w którymś momencie płyty CD też wrócą za lat 30 na przykład. Nagle ludzie sobie przypomnią, że jednak były płyty CD i może warto. Natomiast nadal płyty, czy to płyty CD, czy winyle, przepraszam, pełnią jakby rolę troszkę też kolekcjonerską. Nie chodzi o samo słuchanie muzyki, ale też jakby o posiadanie, tak, płyt danego wykonawcy. Natomiast nie jest to żadna tajemnica, że sprzedaż płyt CD maleje. Cały czas ta cyfrowa dystrybucja wypiera te płyty CD. Podejrzewam, że identycznie możemy tu się odnieść do gier, że na razie jeszcze te gry na płytach faktycznie funkcjonują, aczkolwiek powoli, bardzo powoli są i tak wypierane przez cyfrową dystrybucję. Czy płyty CD znikną z rynku? Pewnie nie. Podejrzewam, że one mogą być rzadsze i staną się jakby takim dobrem luksusowym, to znaczy twórcy muzyczni zaczną się przenosić na jakieś tamte platformy cyfrowe, natomiast płyta będzie czymś takim ekstra, jakimś taką edycją kolekcjonerską może. Nie mówię, że to będzie w przeciągu 2 lat, bo wiadomo, że nie, ale za kilkanaście lat może tak być. I tak samo pewnie będzie z grami. Znaczy, jak już nowe konsole nie będą miały odtwarzaczy płyt, czytników płyt, to wiadomo, że nie będzie sensu wydawać płyty na nośniku. Natomiast jeżeli będą miały, to podejrzewam, że te płyty, że te wydania na płycie będą coraz rzadsze. Zresztą widzimy to już teraz w przypadku PlayStation VR, gdzie mocne tytuły na PlayStation VR, jak Horizon, na przykład Call of the Mountain, nie dostało w ogóle wersji cyfrowej. Oczywiście może się ona pojawić w późniejszym terminie. Switchback VR również się nie pojawi w wersji cyfrowej. Z tego co widziałem, to Tales from the Galaxy Edge z Gwiezdnych Wojen będzie edycja pudełkowa, natomiast wszystko jakby idzie na cyfrę i to jest też w ogóle ciekawa rzecz. Ale to się jakby to, że w którymś momencie te czytniki, czy tam wydania fizyczne odejdą do lamusa, to jest oczywiste, tak? Tego jakby nie zatrzymamy, No dobra.
Dwie wiadomości o Hogwarts Legacy. Znowu przesunięto premierę na PlayStation 4 i na Xbox One. Aktualnie mają się pojawić 5 maja. Podejrzewam, że tutaj głównie chodzi o to, że nadal pracują nad jakąś optymalizacją tych tytułów. Przypominam, że gra się pojawi też na Switcha, co też będzie ciekawym doświadczeniem. Ma się pojawić 25 lipca. Jestem ciekawy, jak tam, o ile PlayStation 4 i Xbox One to spoko, ale jestem ciekawy, jak rozwiążą to w wersji Switchowej. No, bo gra, wydaje mi się, ma dosyć duże wymagania sprzętowe i to na PC-cie mówiliście, że jest słabo zoptymalizowane, także na Switchu nie dość, że trzeba to potężnie zoptymalizować, no to jeszcze trzeba przyciąć trochę grafice, ewentualnie klatkarzu, żeby to jakoś w miarę rozsądnie działało. No ciekawy jestem, jak to będzie na Switcha. Naprawdę jestem mega ciekawy, jak tutaj Avalanche Studio sobie poradzi w wersji switchowej. No i druga wiadomość, Hogwarts Legacy. Okazało się, że gra według portalu Game Industry Biz jest 5. najlepiej sprzedającą się grą w Europie, słuchajcie. Zostało pobite w ostatnich 12 miesiącach. Hogwarts Legacy pobiło jedynie FIFA 2023, Call of Duty Modern Warfare 2, Grand Theft Auto 5 i Elden Ring. I na 5. miejscu Hogwarts Legacy. Także jest to potworny sukces, słuchajcie. Potworny sukces. Ja się nie dziwię i podejrzewam, że druga część Hogwarts Legacy już jest faktem, że ona już się tworzy. Oczywiście poczekamy na nią jeszcze pewnie kilka lat, ale nie zabija się takiej marki, która przynosi tak potężne dochody, tak? Także na pewno się doczekamy drugiej części i widać, że te wszystkie podjazdy, żeby grę jakoś tam bojkotować, chyba przyniosły zupełnie odwrotny skutek, bo ludzie trochę na złość albo z ciekawości kupowali te tytuły, żeby zobaczyć. Także cała ta akcja tak naprawdę przyniosła, to była taka jedna wielka akcja marketingowa, która przyniosła więcej dobrego dla oczywiście twórców niż złego. Także próbowano jakoś tam to bojkotować, ale niestety no nie wyszło, zdecydowanie nie wyszło. Zbliża się Frostpunk 2. 11-bit chce Was zaprosić 1-2 kwietnia w Warszawie do testowania wersji przedpremierowej, wersji beta. Wystarczy, że wypełnicie króciutką ankietę, no i możecie wziąć udział w testach nadchodzącego Frostpunk 2. Pierwsza część była spoko, sporo w nią grałem, natomiast widać, że twórcom zależy, żeby gracze tacy normalni, którzy grają każdy gracz jest normalny, ale mówię, że nie pracujący w branży, żeby mogli się wypowiedzieć, także no ciekawa rzecz, jak Was interesuje, to można spróbować. W środę miałem okazję być w Warszawie na przedpremierowym pokazie Redfalla. Niestety nie mogę Wam zbyt wiele o nim powiedzieć, ponieważ no, jest tam NDA, natomiast to, co mogę uchylić rąbka tajemnicy, to to, że wielu graczy myśli, że Redfall jest tylko i wyłącznie grą multiplayerową, kooperacyjną. A my mieliśmy okazję zagrać w singlu i faktycznie gra w singlu również fajnie się sprawdza. Przypominam, że jest to gra od Arkane Studio, twórców m.in. 2 części Dishonored, Prey, Deathloop i Redfall również jest pierwszą grą studia, która jest grą z otwartym światem. Sama rozgrywka jest naprawdę w porządku i jakby to, że grałem samodzielnie, nie było dla mnie, jakby nie odczuwałem tego, że gra jest trudniejsza niż jakbym grał w kooperacji. Na pewno w kooperacji jest to pewnie w jakiś sposób przyjemniejsze, ale twórcy postarali się, żebyś i nawet w singlu mógł fajnie się w to bawić. Także jak tylko będę mógł coś więcej o tym powiedzieć, to zdecydowanie Wam o tym opowiem. Ciekawa informacja od drugiego polskiego dewelopera, jednego z moich ulubionych, czyli od Bloober Team. Wiemy, że zapowiedziano aż 10 projektów, nad którymi Bloober Team aktualnie pracuje.
Otwierają oni nowe oddziały, m.in. w Warszawie i Los Angeles. Co wiemy, nad czym pracują? Wiemy, że pracują nad Silent Hill 2, wiemy, że pracują nad Layers of Fear. I teraz ciekawostka. No, kilka tych tytułów są niestety tytułami, które nie posiadają tytułów tak naprawdę. Mają tylko jakby nazwy takie robocze, więc nie wiemy, o czym te gry są. Natomiast warto dodać, że jedna gra będzie tworzona z Draw Distance, druga z Rogue Games. Co to za tytuły? Ciężko powiedzieć. No, Draw Distance to między innymi ci, co stworzyli serial Cleaner, tak? Rogue Games to nawet nie wiem, co oni tam robili. Tak klikam sobie, ale to chyba jakieś takie bardziej indyki, z tego co mi się wydaje. Nie chcę tutaj... Zobaczmy, co oni tutaj stworzyli. Czy jak coś grałem w tego? Pewnie nie grałem. No raczej takie dosyć indyki. No ale też coś tworzą, tak? Nie widzę, żeby tu były jakieś... Znaczy pewnie jakiś horror tam wydali gdzieś tutaj, ale... Niestety nie miałem okazji nic zagrać z Rogue Games. Jeszcze tak zerknę... Czy Draw Distance coś bardziej jeszcze miało oprócz tego Serial Cleaners, coś ciekawego. Natomiast nad czym jeszcze pracuje Bloober Teams, bo to jest ciekawe. Serial na podstawie gry The Medium, co jest według mnie mega fajnym pomysłem. A widzicie, jeszcze pracuje nad, wracając do Draw Distance, Vampire the Masquerade. A to spoko, to może nawet coś z tego robią. Akurat by pasowało pod horror, tak? Jeszcze jakiś Ritual Crown of Horns. Nie wiem, co to jest, w to nie grałem. W każdym razie, Bloober pracuje jeszcze nad serialem The Medium, co jest według mnie fajnym pomysłem, bo gra, jeżeli mieliście okazję zagrać, jest bardzo polska i fajnie ten polski klimat czuć, także myślę, że tutaj fajnie by to się sprawdziło i byśmy mieli kolejny, mam nadzieję, polski serial z gatunku horror, który myślę, że mógłby być niezły. Pracują nad grą planszową The Medium, to akurat mnie nie interesuje, i pracują nad filmem Layers of Fear i to jest kolejna rzecz, która w mojej opinii może się udać, ponieważ gry od Bloober Team, one może nie są jakoś specjalnie filmowe, ale wydaje mi się, że jest tam przestrzeń, żeby przekuć ich projekty na film czy serial, także mam nadzieję, że wszystko im wyjdzie, tak? No i mamy jeszcze 5 produktów, 5 gier, które nie posiadają jakby swoich nazw, także ciężko powiedzieć, co to będzie, tak? Natomiast no, faktem jest, że pracują i zobaczymy, co z tego będzie. No, ja tam trzymam kciuki, bo lubię bardzo Blooberów, lubię ich gry, znam trochę ludzi z Blooberów, także mam nadzieję, że wszystko im tam wyjdzie. Dobra wiadomość dla osób, które chciałyby sobie sprawdzić Resident Evil 4. Jest już dostępne demo remake'u. Można sobie pograć na wszystkich wiodących konsolach, na PC-cie również, ale chyba na PC-cie, nie wiem, czy też wiem, że są na... Nie, jest na Steamie. No i oczywiście na PlayStation Store i na Microsoft Store. Możecie sobie zagrać, tam jest ten początek wioski. Ja nie grałem, od razu mówię, bo tak blisko premiery staram się nie ogrywać dem, skoro i tak wiem, że będę grał w cały tytuł, także mnie jakby to tam nie interesowało. Natomiast osoby, które są zainteresowane, można sobie odpalić, można zobaczyć, jak to wygląda. No, Resident Evil 4 przez długi czas, tak jak mówiłem już kilkakrotnie, uważałem, że nie jest to gra, która zasługuje na remake, bo ona nadal dobrze wygląda, ale jak zobaczyłem pierwsze trailery i co Capcom zrobił, to zdecydowanie jestem za i już się nie mogę doczekać. Na koniec taka ciekawa informacja, ciekawa, nieciekawa, dla mnie ciekawa, że na YouTubie troszkę zaczyna się pewnego rodzaju odwilż i YouTube powoli jakby, można powiedzieć, łagodnieje. Troszkę sprawa z podejściem do wulgarnego języka została zmniejszona, znaczy teraz można już kląć umiarkowanie. Wcześniej film dostawał od razu demonetyzację, teraz dostaje, że będzie mógł zarabiać. Wspominam o tym dlatego, że
YouTube jest platformą, która zdecydowanie przegrywa z TikTokiem na przykład, gdzie nie ma tych problemów z cenzurą, która jest i widać, że YouTube musi podjąć jakieś kroki, aby no troszkę tych ludzi na tym YouTubie, żeby zostało, tak, żeby nie przechodzili na inne platformy, gdzie nie ma tych restrykcji takich dużych i widać, że YouTube, wydaje mi się, że powoli będą te wszystkie restrykcje, które YouTube nakłada, będą łagodniały. Nie sądzę, że to będzie, no, że wszyscy będą cycki pokazywać i grać w basenie, bo to się pewnie nie stanie, ale jeżeli chodzi o wulgarny język, myślę, że będą od tego odchodzić coraz bardziej, zwłaszcza, że bardzo wielu youtuberów klnie i to jest, szczególnie growych, to jest całkowicie normalne, natomiast no jest tutaj jakaś, właśnie tak jak mówię, jakaś taka odwilż, widać, że coś tu się zaczyna dziać i miejmy nadzieję, że będzie to w tą stronę, żeby jednak troszkę ten YouTube odżył, tak? Odżył jakoś tak. No, może to też ma być zmiany ze zmianą CEO YouTube'a, czy no zobaczymy. Na razie zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy YouTube'a. Faktem jest, że tak bardzo zabudowali się tymi wszystkimi restrykcjami, że stał się bardzo taki ten YouTube taki, gdzie na wszystko musisz uważać, nie? Bo co tego gdzieś tam wyjdziesz przed poza granicę, to cię zaraz zbanują. No właśnie, a skoro już jesteśmy przy YouTubie, w ostatnią sobotę odbył się stream, jak wiecie, 50 gier na CDI. Wiele osób czeka, aż ten stream wrzucę. Niestety problem jest taki, że film dostał chyba z 8 copy strike'ów. Pół biedy, bo część jest z muzyką, ale za Monty Pythona dostał w ogóle wilczy bilet i nie można go nigdzie oglądać. YouTube co prawda pozwala usunąć te fragmenty, także ja sobie zacząłem je usuwać z filmu. Problemem jest to, że możesz usunąć jeden element naraz, więc nie możesz usunąć od razu wszystkich. I po takim usunięciu danego fragmentu film jest przetwarzany. Wczoraj przez cały dzień, od rana chyba włączyłem pierwsze usunięcie, nie wiem, 8. To przez cały dzień usunąłem chyba 3 fragmenty. I ten ostatni, który włączyłem na noc, to dzisiaj jeszcze się to mieli, także jeszcze nie został usunięty. I zostało mi jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze 6 momentów, które muszę usunąć. No będzie to niestety pocięte, co wiadomo, że będą po prostu cięcia i tych fragmentów się te fragmenty w filmie się nie pojawią, ale dzięki temu będziecie mogli w ogóle ten film obejrzeć, bo na razie jest on niestety ustawiony jako niedostępny w każdym kraju, także chwilkę to jeszcze zajmie, ale mam nadzieję, że uda się w końcu to przemielić i film będziecie mogli obejrzeć u mnie na kanale. Dobra, co w tym tygodniu? Powiem Wam tak, w zeszłym tygodniu troszkę tak, żeby się jeszcze przygotować do drugiego materiału o PlayStation VR 2, zacząłem grać w Residenta 8 i tak mi się spodobało, że skończyłem całego. Więc mam cały gameplay zgrany i prawdopodobnie zrobię jakiś materiał. Nie będzie to taka typowa recenzja, bo recenzja Residenta już na kanale jest, tylko bardziej taka recenzja połączona z tech analizą wersji VR-owej, gdzie będę się tylko skupiał w zasadzie na tych rozwiązaniach, które pojawiły się na VR-ze. I pewnie zacznę sobie to dzisiaj nawet montować, żeby na środę wrzucić. Jeżeli chodzi o pozostałe dni, w czwartek będzie Switchback VR na PlayStation VR. Wiem, że dużo tych gier teraz na PlayStation VR, ale to jest związane z tym, że jest aktualnie jakby początek życia, więc trochę tych gier wychodzi, a Switchbacka bardzo chcę zagrać, ponieważ jest to gra od Supermassive Games, których żadnej gry nie opuszczam. I Switchback to jest w zasadzie coś jak Crash for Blood, czyli siedzisz w wagoniku, trochę jak w Zamku Strachów, w jakimś lunaparku i strzelasz do różnych pojawiających się istot. Także jest to dosłownie strzelanina na szynach. Natomiast pierwsza część była niezła. Myślę, że dwójka też będzie niezła, zwłaszcza, że wykorzystuje uniwersum Dark Pictures Anthology. Także jestem mega ciekawy, jak to tam wyjdzie. No i fajnie, podobno wykorzystuje eye tracking.
To już mówiłem, że jak będzie się mrugało oczami, to będą się na przykład przestawiać manekiny w pokoju. No zobaczymy. Jestem mega ciekawy, jak to tam wyszło i jak to tam będzie działało. Również dzisiaj dostanę wreszcie soczewki do PlayStation VR, ponieważ aktualnie gram w okularach. Nie będę robił pewnie recenzji jakiejś typowej, bo nie ma tutaj co recenzować, no po prostu to jest jedyne to, że grasz bez soczewek, natomiast jakiś tam wpis na Facebooku wrzucę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa, jak to się instaluje i no czy jest lepiej, czy jest gorzej, tak wiadomo. Jeżeli chodzi o sobotę, wiecie co, pracuję nad kilkoma rzeczami, aktualnie nie jestem do żadnego z nich przekonany, może tak powiem. Mam... Jak powstawał Splinter Cell pierwszy, troszkę rozgrzebany ten materiał tak naprawdę, jeszcze go nie dopracowałem do końca. Mam w planach, bo nie mogę powiedzieć, że mam to zrobione, ale jak powstawał Unreal 2, jak powstawał Quake 2 i jeszcze chyba coś, i jak powstawał Half-Life. Mam te wszystkie materiały troszkę tak porozgrzebywane, trochę popisane tu, trochę tu. I muszę w końcu się za to zabrać i zacząć to nagrywać i montować. Troszkę mnie odwodzą od tego te wszystkie rozpraszacze typu właśnie PlayStation VR. Mam jeszcze w tym tygodniu możliwe, że wrzucę też To było grane z Obscura 2, bo mam już ten odcinek nagrany i mam gameplay, aczkolwiek nie mam tego jeszcze zmontowanego, no ale mam nadzieję, że to się uda. Powoli już się przymierzam do kolejnego odcinka Kolekcjonera, wiem, że sporo osób na to czeka i pierwszy odcinek już Wam mogę powiedzieć, że będzie o PlayStation 2, czyli taki, można powiedzieć, jeden z prostszych sposobów na kolekcję, jeżeli chodzi o PlayStation 2. Ale będzie, już powoli się zaczynam do tego przymierzać i myślę, że jeżeli w tym tygodniu będę miał chwilkę czasu, to ja sobie ten czas właśnie wygospodaruję, żeby to skończyć. No, także tyle chyba z tych wszystkich wiadomości, wieści dziwnej treści, o których chciałem Wam powiedzieć. No dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Filmy o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord.